Witam. 24 grudzień 2023 rok. No i Wigilia. Proszę uważać, dzisiaj wszystkie zwierzęta mówią ludzkim głosem. Radzę ich posłuchać. Czasami warto. Mają intuicję niezaburzoną. I są chyba bardziej uczłowieczone niż my. No cóż, czego życzyć Państwu? Przede wszystkim zdrowia to jest numer jeden. Wolności, stabilizacji i tego wszystkiego, czego pragniecie. Ale najważniejszą rzeczą być bardziej sobą. Mam nadzieję, że myślałem, że w ciągu 3 miesięcy, ale jednak troszeczkę wcześniej rozpocznie się od nowa w odnowie. Nazwijmy to w ten sposób. Co jeszcze ciekawego? No, kosmogram nasz pokazuje, o właśnie taki jest. Nie można brać pod uwagę ascendent, dlatego że ascendent nie zrobiłem na tą pierwszą gwiazdkę, bo nie wiem, kiedy ona się pojawi, czy w ogóle się pojawi, czy będzie. Może mogą być chmurki, jak na razie biało za oknami i śnieg. Nie jesteśmy w dładzie nadal jeszcze koziorożca, lada moment się zmieni to na dładę wodnika. Miejmy nadzieję, że te święta będą takie intuicyjne, takie związane z rodziną, związane przede wszystkim z przeszłością i tradycją, którą, no co tu ukrywać, ale troszeczkę jakby chciano nam to odebrać. Ale jedna rzecz jest, że najpiękniejsza, że wszyscy mówimy tym samym językiem i powinniśmy się nauczyć wspólnie budować tą nową świadomość. Tą nową świadomość tej przyszłości, która lada moment będzie prawdopodobnie nową świadomością i cieszę się ze względu na to, że ja już o tym mówiłem, tylko w takim delikatnym kontekście, a już najbardziej także do Tadeusza i rozmawiałem o tym, jak może się stać i co może być. Czy jest to realne? Zobaczymy. Wszystko, jak mówią piłkarze, piłka w grze i całe szczęście, a wszędzie wrze. Nie kłóćmy się przy tym stole wigilijnym i tym bożonarodzeniowym, bo są to czasy mesjańskie i trzeba myśleć nad tym przede wszystkim, jak faktycznie by to były i co mamy wykonać, jak mamy się zachować, co mamy powiedzieć. Przede wszystkim drugiemu człowiekowi, ale jeżeli on przyjdzie, to on też jest człowiekiem, ale synem. I to jest najważniejszy moment w tym wszystkim, w tej całej naszej historii, bo bardzo często zastanawiamy się, skąd przyszliśmy i też dokąd idziemy. I nie popełnijmy błędu, przynajmniej teraz, w tym okresie, bo dla nas wszystkich są to bardzo ciekawe czasy. Ale miejmy nadzieję, że to już jest bliżej końca niż początku. Mam wielką nadzieję. Dlaczego? Zobaczcie, wydrukowałem sobie tutaj, mam Neptuna na górze, więc jeżeli drukuję i interpretuję faktem, że to jest godzina 15, ale o 15 też można interpretować. I o 15 jest Neptun w najwyższym punkcie w rybach. Ryby jeszcze są.
jeszcze ta epoka ryb jest. Ale jest tam Saturn, mądrość, egzamin tego wszystkiego, co widzicie tutaj. I przede wszystkim, dobrze? Tak, tutaj. Saturn. I co najważniejsze, przyjrzyjcie się temu wszystkiemu, że wszystkie planety zaczynają się układać jedna po drugiej, czyli tak zwany pociąg. Pociąg ma swoje dobre znaczenie. Znacie to Stuwima, znacie lokomotywa, tak? I znacie to, była taka piosenka, konduktorze łaskawy, zawieź nas do Warszawy. Tak? I pamiętacie jeszcze wiele innych. Chyba Rudy Schubert to śpiewał, tak bardziej humorystycznie. I miejmy nadzieję, że tak. Miejmy nadzieję, że tak, że to wszystko zacznie inaczej grać. Jeżeli jest Stwórca, to tutaj jest na pewno. Jeżeli to, co się dzieje i to, co się przyglądam z pewnej perspektywy królewskiej wiedzy, widzę, że dostajemy straszne baty. Ale w tym huku tego batu jest jakaś radość. Bo słychać, że te sanie pędzą. Nie tylko z Mikołajem, ale Mikołaj jest święty. A Dziadek Mróz? No, jak niektórzy wolą, albo jeszcze inaczej. Ale naprawdę uwierzcie w to, że są święta. Uwierzcie w to, że możemy tak wiele zrobić przy tym wigilijnym stole. Uwierzcie w to, że jesteśmy wszyscy razem. Do zobaczenia i miłych świąt, zdrowych, szczęśliwych i błogosławionych z Bogiem.